Cześć, witajcie, hi, hello. Ten vlog będzie w dwóch językach, po polsku i po angielsku. This vlog will be in two languages, in Polish and English. Dawno mnie nie było i pomyślałem, że wreszcie trzeba zacząć nagrywać, a jest ku temu okazja, ponieważ jadę w pewne miejsce, o którym za chwilę. Jak widzicie, tutaj instaluje się Unity, więc zgadnijcie, w jakie miejsce mogę jechać. Żeby to wyjaśnić, warto wspomnieć, że w czasie pandemii troszeczkę przebranżowiłem się, poszedłem do nieco innej branży, ale dalej audiowizualnej, a mianowicie do branży gier. I oto dzisiaj jadę na Game Jam. I tutaj mam, to mój pies śpi niestety i nie mogę przejść. Tutaj mam akcesoria, ponieważ na tym Game Jamie będziemy robić grę VR. Także VR, Cinematic VR, ten filmowy, doprowadził mnie do gier i będziemy robić grę VR. A Game Jam jest o tyle fajny, że mówi o tematach związanych z Ukrainą, ale o dziedzictwie kulturowym tak naprawdę. Być może jakieś odniesienie do współczesności też będzie. W każdym razie nazywa się United with Ukraine. Także pakujemy się. Dawno się nie widzieliśmy, znaczy dawno nie robiłem takiego vloga ze swojego dnia i z tego, że gdzieś jadę, coś robię. No więc, jak widzicie, dużo się wydarzyło rzeczy. W międzyczasie popełniliśmy film dokumentalny. 4 lata pracy, a tak naprawdę więcej, bo jeszcze dokumentacja była wcześniej. Mówię oczywiście o filmie dokumentalnym Bóg i wojownicy lunaparków. Ja ten film produkowałem, ale też brałem w nim udział. Właśnie zabierałem w drogę tatę. O tym filmie to wam jeszcze opowiem w osobnym vlogu. Natomiast teraz tak tylko zajawiam temat. Nie chcę za dużo o tym mówić, bo o tym będzie osobny vlog. Ten poświęcam game devowi, a konkretnie game jamowi, chciałem powiedzieć. I tak, i jadę na game jam. Dobra, powie część z was. Jak to się stało, że poszedłeś do tego game devu? Tak nagle? Nie nagle, byłem na kursie. Zawsze interesowałem się grami. Miałem wrażenie, że gry to jest coś podobnego do filmu. Okazuje się, że to jest zupełnie co innego. To jest oprogramowanie. I przez rok skończyłem kurs. Zrobiłem parę minigierek tam w trakcie tego. Wcześniej też popełniłem jakąś grę VR-ową, przechodząc z tego VR-u filmowego. I jakoś poszło. Zacząłem pracę jako project manager w Red Deer Games i robimy świetną grę na podstawie książki Leopolda Tyrmanda Zły. Będzie gra akcji z elementami przygody. Nie mogę się doczekać, co z tego wyjdzie, ale oprócz tego też wiele innych produktów, w tym IP. IP jest super, bo tak naprawdę ten zły to nie do końca jest zły, jest trochę dobry. Dotyczy to oczywiście dużego miasta budowującego się po wojnie, więc temat na czasie. Na więcej szczegółów to zapraszam was na social media projektu najlepiej, albo na stronkę. Także jaram się tym projektem. Myślę, że moje doświadczenie filmowe też jakoś pomoże, żeby ten projekt dowieść fajnie. Także fajnie. Ale ponieważ tam jestem project managerem, a trochę jestem złakniony tworzenia, to tu jadę jako designer. I VR-em się jaram, więc tak trochę hobbystycznie, ale trochę też zawodowo, bo jadę tam też, bo myślimy, żeby też może
zrobić jakiś event, więc jadę zobaczyć też, jak wyglądają tego typu eventy, bo nigdy nie byłem na Game Jamie, a wy byliście? No i to polega na tym, że są 3 dni, a w zasadzie 2,5 dnia na zrobienie gry, 48 godzin dokładnie. Ja jadę tam, żeby uczestniczyć na żywo, zsynchronizować VR z VR-em programisty, w sensie, żeby tam pomóc wszystko poustawiać, żeby to hulało. No i potem wracam i uczestniczę dalej online. Właśnie podjechałem. To chyba tu. Sądząc po kolorach, chyba tak. Idziemy. A jednak tu zamknięte. Szukam dalej. No i trafiłem, to tutaj. Za tymi tajnymi drzwiami znajduje się fajne pomieszczenie, gdzie powstają gry. No i jestem na miejscu, na chwilę tylko przyjechałem, bo tutaj jest część mojego teamu. Kajetan jest programistą. No i potem wracam i już będziemy działać online, a tu on na miejscu. On ma dużo roboty, to tutaj jakoś pracuje, jak jest dużo hałasu, tak? Dobra, także działamy, mamy tutaj VR już też przygotowane VR-y. Unity, no coś prostego musimy zrobić, mieliśmy coś ambitnego, ale robimy coś prostego. Także tak. How is it going now for now? Kinda going. No. Actually, we didn't do something yet, so we cannot say anything. Where are you from? I'm from Belarus. My colleague from China and from Uzbekistan. Where from? Uzbekistan. Uzbekistan, wow. So you don't have anything for now? Not really, we just have some arts. So inspiration for now. It's really hard topic to make anything. Yes. Just hope that everything will be just came to our minds. Okay, good luck. Jak idzie? Idzie super. Liczba obowiązków jest większa niż myśleliśmy i sen jest dla słabych, prawda? Ogólnie energię z całego zespołu zebrałam ja, jak widać. Jest genialnie. Nie, idzie na spokojnie, na razie będziemy głosować za 24 On godziny. jeszcze nie zaczął pracować, dlatego tak... A na jakim etapie jesteście? No mamy prawie całą fabułę, motyw ogólny, no i już są robione modele 3D, ja już rysuję postać, tutaj już w miarę pod względem programowania jest, że sobie skacze, rusza się kamera, także... Czyli sprawnie. 2D czy 3D? Teorii. Mieszany. Mieszany. Modele nie wyglądają na razie za dobrze. Ale... To ukraińskie drzewo. Tak, to są te bezliściaste drzewa, liściaste, dokładnie. A pod względem 2D to w sumie jest w miarę szkic głównej postaci. To wygląda. O, super. Kozacki kozak. Kozacki kozak. Dużo kozaków chyba będzie. To dobrze w sumie, no bo Tak? Ukraińcy są bardzo dumni z kozaków, więc... No tak. No i już wracam. Przechodzę na online. Namiot organizatorów. Impreza trwa. A tam ludzie robią gry. Tak wyglądają game jamy. Jakbyście Państwo nie wiedzieli. To już wiecie. No to jadę. 1,5 godziny drogi albo i 2 przede mną. Jak widzicie, noc nieprzespana gwarantowana. Teraz jestem na spacerze z psem, ale działamy dalej przy projekcie. O nie, muszę teraz właśnie... Pies sprawia... Chodź. Tu idziemy, tak. Właśnie jest inny pies tam i musimy teraz przejść. Za mną! Za mną! Za mną! No właśnie. Pani wzięła na ręce psa.
Także tak, działamy. Działamy dalej, chwila przerwy z pieskiem. No to gra VR będzie. No siema, nie mam kiedy nagrywać, bo ciśniemy dniami i nocami. Jest chyba 1:00 w nocy. Tu już, jak widzicie, nabiera kształtu nasz projekt. O, można sobie popatrzeć. Testujemy to na VR-ze, ja walczę, bo mi nie działa robienie builda na VR-ze, więc trochę na to też czasu tracę i przepalam, ale chyba, kurczę, będzie coś fajnego. No, pokażę może bohatera naszego. O. Nasz bohater kozak. Także naprawdę graficznie mamy wypas. No i zobaczymy. Szkoda, że no nie do końca jest to gra narracyjna, tak jak chciałem, ale tak. Cossacks, a free souls of East European terrain, known at the time as the Wild Plains. Fearsome and proud people fiercely defending their freedom. They often sailed in their boats, known as Chaika boats, as they went to Peliga, the coast of the Black Sea. No i już po ogłoszeniu wyników, ja znów z psem. Przywitaj się, Frodo. Frodo się z wami wita. No niestety nie udało się tym razem, ale mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni Game Jam. Nowe życie zaczyna się po 30, jak to mówią. Chociaż u mnie to już raczej niebawem będzie się mówiło, że po tym większym numerze, co jest szokiem. Także tak, no nie wiem, czy jako uczestnik będę jeszcze kiedyś brał udział, czy może jako organizator tym razem, bo jednak pracuję jako bardziej od strony produkcyjnej nad grami. No ale fajnie było coś potworzyć jeszcze w VR-ze. Znowu coś tam wyczuł, no. Nie mogę nagrać przez niego, no patrzcie. Frodo, chodź tu, zostaw. No właśnie. No i tak, fajne doświadczenie, fajni ludzie. No werdykt jury też, no wybrali takie gry, które opowiadały historię. Ja zawsze w grach chciałem to robić. Jako filmowiec opowiadać historię, tym razem zrobiłem grę, no nie do końca opowiadającą historię, tylko bardziej opartą no jakiś tam feeling, gameplay, grafikę bardzo fajną, którą zrobił Mariusz, którego pozdrawiam, dzięki, że zgodziłeś się wziąć w tym udział, bo ja cię ściągnąłem do tego projektu. No i oczywiście zaprogramował to Kajetan, którego poznaliście i który to zrobił świetnie. Można sobie to ściągnąć w opisie, jeżeli ktoś ma headset VR-owy. To zapraszam. Może to kiedyś rozwiniemy, kto wie, na jakieś inne dioramy i wydamy na jaką większą grę. Zobaczymy. A póki co trzymajcie się, ja wracam do roboty też w Red Deer jako PM super projektu Zły, do którego was również zachęcam i zapraszam. Wejdźcie na stronę, można też nadsyłać właśnie pomysły na prototypy gry planszowej w tym świecie oraz komiksu. Także no fajnie. Wracam z vlogami, myślę, że raz na jakiś czas, może raz w miesiącu, może 2 razy będą, także kliknijcie też łapkę w górę i subskrybuj, żeby mnie zmotywować do tego. Do zobaczenia. Niech moc narracji będzie z wami, czy to w grach, czy w filmie. Tego się trzymajmy na tym kanale. Cześć. Bo ta gra jest fajna, którą zrobiliśmy, ale ja chciałem robić narracyjną. Mam takie poczucie, że powinienem bardziej chcieć swego, to znaczy, żeby robić autorskie rzeczy jednak, nie? Gry to praca zespołowa, więc tutaj oczywiście wspólnie wymyśliliśmy ten projekt, bo ja na ten Game Jam chciałem zrobić historię Mariupola, nie? No i to się nie udało, więc może jeszcze kiedyś to zrobię. Chodzenie wśród ruin, zobaczymy. No to tyle, to tym razem już na pewno. Trzymajcie się, cześć.